Kiedy celebrytka dramatycznie traci na wadze dzięki nowej sekretnej diecie, to zaraz szukamy w sieci wszelkich informacji na ten temat, bo chcemy tego spróbować. Niestety w tym wszystkim jesteśmy tak zdesperowani, że kolejny raz wydajemy się być ślepi na jedną prostą prawdę dotyczącą utraty wagi. W odchudzaniu nie ma magii, ani nie ma drogi na skróty. A dieta SIRT, jak zresztą można by się było spodziewać, wcale nie wydaje się być cudem. Dlaczego? O tym właśnie opowiem Ci w tym wideo. Gotowa? No to zaczynamy! Dla niewtajemniczonych ta najnowsza dieta opiera się na spożywaniu pokarmów, które mogą wchodzić w interakcję z rodziną białek znanych jako białka sirtuiny. A niewątpliwą atrakcją diety jest fakt, że najlepszymi aktywatorami sirtuin są m.in. czerwone wino, czekolada, a także owoce cytrusowe, jagody, jarmuż itd. Sama dieta SIRT jest podzielona na dwie fazy. Przez pierwsze 3 dni osoby na diecie piją 3 zielone soki dziennie i jedzą 1 posiłek z dedykowanej książki kucharskiej, co łącznie daje jakieś 1000 kilokalorii dziennie. Następnie przez kolejne 4 dni spożycie kalorii zwiększa się do 1500 kilokalorii dzięki 2 sokom dziennie i 2 posiłkom SIRT. Podczas fazy pierwszej zwolennicy tracą nawet 5 kg, co brzmi dość mega kusząco. Następnie podczas fazy drugiej przestajesz liczyć kalorie, ale nadal pijesz 1 zielony sok i codziennie jesz 3 posiłki z dedykowanej książki kucharskiej. I założenia są takie, że za każdym razem, gdy chcesz schudnąć, wystarczy, że powtórzysz pierwszą fazę. Proste, prawda? No i na pierwszy rzut oka widać, że to wszystko nie ma nic wspólnego z sirtuinami. Bo przeciętna dorosła kobieta musi spożywać około 1600–2400 kilokalorii dziennie w celu utrzymania swojej wagi. No i oczywiście w zależności od wieku, wzrostu, wagi, stylu życia itd. No i oznacza to, że prawie każda dorosła osoba na planecie straci znaczną wagę, jeśli będzie spożywała 1000 kilokalorii dziennie. Cała magia. Utrata 5 kg tłuszczu w ciągu 1 tygodnia jest nierealistyczna, dlatego jest bardzo mało prawdopodobne, aby odzwierciedlała faktyczne zmiany w tkance tłuszczowej. Bo przez pierwsze 3 dni osoby na diecie spożywają około 1000 kilokalorii dziennie, około 50% tego, czego potrzebuje większość ludzi. No i spowoduje to szybką utratę, ale w tym wypadku glikogenu, czyli zmagazynowanej formy węglowodanów, które usytuowane są w mięśniach szkieletowych i w wątrobie. A na każdy gram zmagazynowanego glikogenu przechowujemy w organizmie około 3 gramy wody. Tak więc z całym utraconym glikogenem tracimy również towarzyszącą mu wodę i tym samym wagę. Jednakże utrata masy wody nie jest tym samym co utrata tkanki tłuszczowej. A dodatkowo, jak wiele razy o tym wspominałem, diety, które są zbyt restrykcyjne, są bardzo trudne do przestrzegania długoterminowo i powodują wzrost hormonów stymulujących apetyt. Zatem glikogen, woda i cała waga z tym związana wróci do normy, jeśli chęć jedzenia zwycięży i odłożysz dedykowaną książkę kucharską na półkę. Rozumiesz? No, a z tego, co udało mi się dowiedzieć o samych sirtuinach, to z naukowego punktu widzenia rzeczywiście biorą udział w wielu procesach komórkowych, bo przyczyniają się do regulacji metabolizmu, tłuszczów i glukozy w odpowiedzi na zmiany poziomu energii. Mogą również odgrywać rolę we wpływie ograniczenia kalorii na poprawie starzenia się. Jest to prawdopodobnie spowodowane wpływem sirtuin na metabolizm tlenowy lub mitochondrialny i obniżenie reaktywnych form tlenu, czyli wolnych rodników i wzrost enzymów antyoksydacyjnych. Ponadto badania sugerują, że myszy transgeniczne z wyższym poziomem SIRT6 żyją znacznie dłużej niż myszy typu dzikiego, a zmiany w ekspresji SIRT6 mogą mieć znaczenie dla starzenia się niektórych ludzkich komórek skóry.
Wykazano również, że SIRT2 spowalnia starzenie się metazoan, czyli drożdży. No i to wszystko brzmi imponująco, a dieta ma kilka świetnych recenzji, ale żadna z nich nie stanowi przekonujących dowodów naukowych na to, że dieta SIRT ma podobny wpływ na ludzi. No i byłoby kolosalną przesadą założenie, że badania laboratoryjne prowadzone na myszach, drożdżach i ludzkich komórkach macierzystych mają jakikolwiek wpływ na wyniki w świecie rzeczywistym, prawda? Do tego produkty polecane na tej diecie potencjalnie mogą aktywować sirtuiny, ale kiedy faktycznie spojrzysz na dane, to zrozumiesz, że nie ma żadnych klinicznych dowodów na to, że rzeczywiście aktywują one sirtuiny. Okej, fakt. Resveratrol w czerwonym winie, jak wykazano w niektórych badaniach na gryzoniach, jest czymś, co aktywuje sirtuiny. Jednak ilość czerwonego wina, którą musiałabyś skonsumować, aby uzyskać aktywację sirtuiny, która oczywiście przyniosłaby jakiekolwiek korzyści, byłaby całkiem spora. Zatem, jak sama widzisz, najważniejsze jest to, że dieta SIRT zachęca do spożywania zdrowej żywności i to jest jej zdecydowanym plusem. Nie mogę też powiedzieć nic negatywnego o pokarmach, które polecają twórcy. Jednak ludzie błędnie myślą, że tak zwane SIRT foods robią tutaj magię, a wcale nie, bo Adele prawdopodobnie straciła na wadze, ponieważ pokarmy, które indukują aktywację sirtuin, są również bardzo ubogie kaloryczne. Są to produkty niskokaloryczne, które pozwoliły jej wytworzyć w organizmie deficyt kaloryczny, bo dieta SIRT Food jest w istocie dietą o ograniczonej kaloryczności, czyli polega na niczym innym jak na bilansie energetycznym i to jest tutaj kluczowe. I chociaż autorzy dostarczają wielkich obietnic dotyczących żywności bogatej w sirtuinę, to badania na ludziach jeszcze nie istnieją i tak naprawdę nie mamy pojęcia, czy jest w ogóle czym zawracać sobie głowę. Ok? Yes, sir. Yes, sir. Także dziękuję Ci za uwagę i pamiętaj, że stawiając mi kawę, wspierasz ten kanał. A na koniec dodam, że stosując te 8 zasad udanej diety, z pewnością zgubisz do 1 kg tłuszczu tygodniowo i osiągniesz idealną sylwetkę bez rezygnowania z większości produktów, które lubisz. Dlatego oglądaj to wideo jako następne i dowiedz się, jak to zrobić. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.